Witam Cię bardzo serdecznie w następnym odcinku przedstawiającym funkcję oprogramowania Altana. W tym odcinku pokażę, jak nawiązać połączenie Modbus oraz podstawową konfigurację pozwalającą na wyświetlenie danych z czujnika w prostej tabeli. Po zalogowaniu się do Altany wybieramy DS Manager z kafelka Data Acquisition. Otwiera nam się narzędzie do zarządzania wszystkimi naszymi połączeniami. Aby stworzyć nowe połączenie, klikamy w Add New Connection na środku ekranu. Pokaże nam się okno z listą konektorów. My wybieramy z zakładki Open Communication Protocol pozycję Modbus. Klikamy Next i przechodzimy do konfiguracji połączenia. Tu możemy nawiązać połączenie, wybierając rodzaj Modbusa oraz wpisując IP oraz numer portu. Przed zatwierdzeniem przeprowadzamy test połączenia i dopiero po potwierdzeniu, że połączenie jest poprawne, zapisujemy konfigurację. Teraz możemy dodać i skonfigurować nasze zmienne, klikając w Add Data Source, a następnie Browse Add Tags. Najpierw przejdziemy do zakładki Configuration Device. Na dole okna wpisujemy Device Name, czyli nazwę grupy zmiennych, które zaraz skonfigurujemy. Następnie klikamy w Add Row po prawej stronie okna i konfigurujemy naszą pierwszą zmienną, nadając jej nazwę, określając rejestr i typ danych. Po skonfigurowaniu każdej zmiennej zatwierdzamy ją. Gdy mamy wszystkie nasze zmienne gotowe, zapisujemy je i przechodzimy do Select Tags. Gdy wybierzemy grupę zmiennych, którą właśnie stworzymy, musimy zaznaczyć zmienne, które chcemy użyć i klikamy Add Selected Tags. Tutaj mamy ostatnie sprawdzenie, czy każda zmienna ma odpowiedni typ i przechodzimy dalej. Nazywamy naszą bazę danych oraz jak często Altana ma odpytywać tą bazę danych o nowe dane. Dzisiaj skupimy się na podstawowej konfiguracji, więc następne okna możemy przeklikać, aż dojdziemy do podsumowania, gdzie możemy wszystko sprawdzić i zapisać naszą konfigurację. Dobrze, gdy teraz mamy gotowe połączenie i bazę danych dla danych z tego połączenia, zostało nam tylko wyświetlić je w tabeli. Klikając w ikonę domu, wrócimy do menu początkowego, gdzie możemy wybrać kafelek New Dashboard. Tutaj możemy w różny sposób wyświetlać nasze dane. My klikamy w Table 2.0 i przeciągamy na nasz nowy dashboard. Pojawi nam się miejsce na tabelę, którą możemy skonfigurować klikając w ikonę ołówka. Wybierzemy Dynamic tabelę, nadamy jej nazwę oraz wybierzemy bazę danych ze zmiennych, które chcemy w tabeli wyświetlić. Wybieramy dokładnie, które zmienne chcemy wyświetlić i w jakiej kolejności. Zatwierdzamy konfigurację klikając Apply i zapisujemy całego dashboarda. I tak właśnie prezentuje się nasza tabela z danymi z połączenia po Modbusie. Dzięki bardzo za oglądanie i widzimy się w następnym filmie.